Witam z Dubrownika. Za mną tutaj widać autobus, który zawiezie mnie do miasta. I to, co tutaj warto wiedzieć, te autobusy nie mają rozkładu jazdy. Kosztują 40 koron, czyli 6 euro. I po prostu jak się przychodzi do hali głównej, to tam można kupić bilet i autobus odjeżdża mniej więcej pół godziny po przylocie. Jestem właśnie w Dubrowniku, przy Starym Mieście i te mury miejskie są po prostu niesamowite. Ale z drugiej strony ten tłum ludzi tutaj jest trochę przerażający. Sądzę, że jeśli chcecie tu przyjechać, bo warto, już to widzę, to poza sezonem, bo teraz to jest tłum. W każdym, nawet najbardziej zatłoczonym turystycznym mieście można znaleźć jakieś puste uliczki. Wyobraźcie sobie, że tutaj o 7 rano już jest ponad 30 stopni. Ale tłum turystów nas tak przeraził, że bierzemy od razu autobus do Czarnogóry. No i jestem już w Kotorze. To jest niecałe 100 km od Dubrownika. Podróż zajęła nam 3 godziny, ale to z powodu tego, że staliśmy godzinę na granicy, chyba trochę dłużej niż oni przewidywali. No i tutaj generalnie jest tłum ludzi wszędzie. Jest lipiec, wysoki sezon i są korki. Czas już opuścić śliczny, choć zamieszkały przez Homo turisticus Kotor i udać się w góry. Nazwa Czarnogóry bierze się od pasma Lowcien, które nazywano kiedyś Czarną Górą. Jak widzicie za mną, skały są tu białe, więc dlaczego to państwo nazywa się Czarna Góra? Więc jak tu przyjeżdżaliśmy od północy, to ta góra była w cieniu i była zdecydowanie ciemniejsza od reszty, więc sądzę, że to mogło wpłynąć na nazwę tego państwa. Za mną widzicie teraz klasztor cetyński, miejsce kluczowe dla zrozumienia historii Czarnogóry. Czarnogóra to jest takie bardzo specyficzne państewko, które mnie intryguje, dlatego że w takiej uproszczonej wersji historii tego państwa oni nigdy nie podporządkowali się Turcji osmańskiej, a z czasem to niepodporządkowanie zamieniło się w powszechnie uznaną niepodległość. A ten cały ruch oporu skupił się właśnie wokół tego monasteru. Tutaj mieszkał też biskup Cetyni, prawosławny. I raz na rok wszystkie tutaj plemiona czarnogórskie schodzili się przedstawiciele każdego plemienia, ich było tam kilkadziesiąt i ten biskup był tak jakby przewodniczącym zebrania wszystkich tych klanów i decydowali o sprawach czarnogórskich, tak więc była to coś w rodzaju demokracji klanowej. I to państwo przetrwało do XIX wieku, kiedy zostało powszechnie przez cały świat uznane. Cetynia jest naprawdę ładnym miastem, dlatego że to była mała miejscowość, do dzisiaj to jest małe miasteczko, ma 15 000 ludzi, ale przez to, że to była stolica państwa, to tu jest dużo ambasad. Za mną widać budynek Muzeum Etnograficznego i dawna ambasada Serbii. Tamto to była ambasada Bułgarii. I jest tu dużo takich alejek, zieleni, jakieś parki. Jak na tak małe miasteczko jest to niesamowicie dużo i robi to bardzo pozytywne wrażenie. Tym bardziej, że jest zadbanie i nie jest to tak zmasakrowane przez turystów jak Kotor czy Dubrownik. Jestem teraz w Rijece Czarnojewicia, to jest taka miejscowość jakieś 15 km od Cetyni, ale co tutaj się rzuca w oczy, że tamta strona jest taka trochę turystyczna, są jakieś 2-3 restauracje, można wynająć łódki do pływania po jeziorze, wygląda to tak spoko, ale po tej stronie za mną jest po prostu wieś w ruinie kompletnej. Jestem właśnie w Parku Narodowym Skadarskie Jezioro i to jest chyba najbardziej emblematyczny widok tutaj. Taka zatoka wcinająca się w góry tego jeziora. Wygląda to niesamowicie, po prostu mówię wam, warto tu przyjechać. W ogóle tam można wynająć łódki albo kajaki i tym przepłynąć. Musi być świetnie. W Czarnogórze obecnie jest święto narodowe. Ono trwa tutaj 2 dni. Ale jedyna rzecz, która nam wskazuje, że to się dzieje, to są takie flagi, tak jak te, które widać za mną teraz. Tak poza tym w ogóle nie czujemy tutaj jakiegokolwiek święta. Zwiedzenie wszystkich zabytków Podgoricy, to znaczy meczetu, w którym absolutnie nie ma nic ciekawego, a skromnych resztek zamku
i mostu z czasów osmańskich zajmuje co najwyżej 10 minut. Zresztą do chwili, kiedy Podgorica została wybrana stolicą pod koniec II wojny światowej, to było nieduże miasto, tak więc prawie cała zabudowa, wliczając to centrum, to jest taki komunistyczna i postkomunistyczna architektura. Nic ciekawego, ale no ważny węzeł komunikacyjny. Centrum Podgoricy jakoś zabytkowe nie jest, ale jest tutaj w tej części bardzo dużo knajpek, więc wieczorem może być naprawdę fajna atmosfera, żeby wyskoczyć na piwo. No ale my już udajemy się do Albanii, do Szkodry. Bilet kosztuje szalone 6 euro. Czas na pewne podsumowania. Kraj sprawia bardzo dobre wrażenie. Tak naprawdę jedyna rzecz, którą negatywnie naprawdę odebrałem, to jest tłum w Dubrowniku, który jest w Chorwacji, oraz w Kotorze. Homo turisticus. Jest po prostu opanowane są przez taką masową turystykę te miasta i właśnie w tym wysokim sezonie, więc to jest bardzo męczące, ale poza tym jest naprawdę fajnie. Ten kraj ma dużo do zaoferowania, ludzie są bardzo mili. Byliśmy też zaproszeni na rakiję do wypicia, wypiliśmy sobie jednym z panem. Nie było problemu z łapaniem stopa. Infrastruktura jest dobra, co prawda w internecie informacje nie zawsze są pełne, ale jest nieźle, czego przykładem są chociażby dworce autobusowe. Jestem na dworcu w Podgoricy. Na wielu dworcach jest tak, że na wejście na peron są tylko z biletem i są te wszystkie dworce, na których byliśmy, bardzo dobrze utrzymane. Autobusy są punktualne i podróżuje się po tym kraju bez większych problemów. Tak więc Czarnogóra, bardzo dobrze, czas na Albanię. To już tyle na dzisiaj. Następny epizod wkrótce. Zapraszam też do obejrzenia innych naszych filmów. No i co, trzymajcie się, cześć!